Ale tutaj w Salwadorze będzie smarowane. Ja wam mówię. Bezwizowy ruch, bezwizowy. A i tak trzeba smarować. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie. 1 sekunda, wyłączę wiatrak, żeby lepszy dźwięk był. Drugi odcinek z serii Salwador, jak to daleko. W pierwszym trochę nie wyszło, bo nie przekroczyliśmy granicy z prostej przyczyny, którą podałem na wcześniejszym odcinku, więc proszę obejrzeć pierwszy odcinek. Moi drodzy, apartament iście wyśmienity przy samej granicy, dosłownie 400 metrów od granicy. Ręcznik w cenie, mydło w cenie, papier toaletowy w cenie, wiatrak w cenie, prześcieradło, poduszka, wszystko jest, dosłownie powiem wam, niczym w iście wyśmienitym hotelu. Kosz, biurko do pracy, naprawdę. Za cenę, za którą nie jeden to by się złapał za głowę. 20 parę złotych. Więc przyjemnie. Moi drodzy, zostawcie łapkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek dalej, żeby udało się dzisiaj przekroczyć granicę. Tak jak wspomniałem, orobano mnie tam o kilka złotych. Zamiast 30 zapłaciłem 50, no ale tak z moją twarzą, z moim sandałem, no to niestety tak jest. W krajach, które można nazwać krajami rozwijającymi się. Kable podłączone takie grube, że gdyby ten kabel się odłączył od tego światła i spadł, no to by mnie normalnie tutaj poraził. Zobaczcie na to. To jest sztuka, to jest finezja. Wam takie rzeczy by nie przyszły do głowy. Najgorsza w tym wszystkim jest blacha, ponieważ blacha się nagrzewa tak, że wy nawet nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. I spać pod blachą, wy też nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Jest tak gorąco i jakby tego okna za mną nie było, to nie wiem, to chyba bym utusił się. Chociaż spałem dzisiaj 11 godzin. Nie był to jakiś taki głęboki sen, ponieważ codziennie jestem w innym miejscu i jakoś to nie sprzyja, moi drodzy, wysypianiu się. Nie mogę wypocząć i to jest uciążliwe, bo ciało jest takie... Czuję, że ciało jest takie ociążałe w tym momencie. Taki wolny jestem. Na śniadanie, ostatnie śniadanie w Gwatemali, tostadas, czyli tortilla wysuszone, czempiony z chili pieczarki, które są bez smaku totalnie, mogliby posolić, frijoles, czyli czarna fasola, tuńczyk z warzywami, żeby trochę białka uzupełnić i tłuszczy. No i tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Pokażę wam teraz, jak wygląda mój stół. To jest mój stół. Na Włościach u mojego koleżki. Tutaj prysznic brałem, za prysznicem jest toaleta, tu są kolejne pokoje, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku. Jak ktoś mieszka dłużej, tak jak na przykład mój ziomek tutaj z prawej, to ogólnie sobie pranko robię. Koleżkę poczęstowałem tutaj śniadankiem, tutaj pulpety. Pełno swoją działkę. Ten tuńczyk... Buena! Ten tuńczyk wyszedł bardziej jak paprykarz, kurde, powiem wam. Może ktoś przetłumaczy, bo to może paprykarz szczeciński w Gwatemali. Zobaczcie, w ogóle zero płydu. Nic. Jak Boga kocham, normalnie jak paprykarz szczeciński smakuje. Co tu się podziała, to ja nie wiem. Meksykańskie koty. Te jedzą. Tostadas jedzą. W sumie one takie głodne, żeby wszystko zjadły. Damy im tostadas trochę z fasolą. Ciekawe, czy z fasolą będą lubić. No i z fasolą też obskoczą. Z paprykarzem szczecińskim dobrze sobie radzą i z tostadas.
Więc niech rosną pulpety nam duże. Mamcia też lubi tostadas. No to chyba i nie ich mamcia, bo ganiają się nawzajem. Pojedli, pospali. Oficina de hospedaja. I uciekamy. A widzicie, pozamykane. Nie ma lekko. O tak, tak. Tu. Tu. Panie, co to jest za system? Ruszamy, szanowni państwo, odkryć najmniejsze państwo, a zarazem najbardziej zaludnione w Ameryce Łacińskiej. Granica jest nieopodal tutaj. 300 metrów, może 400, nie jestem pewien. No ale dosłownie wskakujemy na granicę. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale spałem do godziny tak mniej więcej 10:40, a wyszedłem dopiero w teren o godzinie 1:00. Jestem taki wolny, taki... nie wiem, o co chodzi. Powiem wam takie ciekawe spostrzeżenie. Te granice tutaj w Ameryce Łacińskiej, one są takie bardzo przyjemne, takie zorganizowane, powiedziałbym, takie bezpieczne w porównaniu do tego, co przeżywałem w Afryce czy na Bliskim Wschodzie. To powiem wam, że to jest bajka, naprawdę. Dobra, moi drodzy, na chwilę obecną odłączam się, żeby nie ryzykować. Co będę mógł, to nagram, żeby wam chociaż trochę pokazać granicę, życie tutaj na granicy. Ale na razie nie będę ryzykować, bo każda granica jest charakterystyczna. O kurczę, turyści jacyś. Taki kamp, turyści, ty. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale normalnie bym granicę, zobaczcie, jestem po stronie gwatemalskiej, normalnie przychodzę obok i bym sobie bez przypału przeszedł bez żadnych tam dokumentacji. Pieczęć wariata wbita. Powiem wam tak, a pani tam po stronie gwatemalskiej do mnie ankietę, badanie ankietowe, czujecie to? A ja przecież, co, ja jeszcze na granicy będę ankietę wypełniał, no bez przesady. Powiem wam, że ciężki mają żywot z tymi ankietami, ale no 15 minut stać, jakieś tam wypełniać powody przybycia, podróży. Przecież my wiemy, jakie są ogólnie powody. Przecież ja jestem obywatelem świata po to, żeby sprawdzić i przywitać wszystkie czarki i pulpety na tym świecie, w różnych krajach. I tutaj nie ma żadnego innego powodu, moi drodzy. Idziemy na stronę Salwadoru. Aktualnie jesteśmy na tak zwanej ziemi niczyjej, ale tutaj nie ma żadnej spiny, o, tak jak na Bliskim Wschodzie, o, że kręcić nie można, o, bo punkt newralgiczny. Dajcie spokój. Ogólnie z jednej strony prawda, z drugiej nieprawda, ale dobra. Oczywiście takich punktów newralgicznych, żeby była jasność, to ja nie kręcę. Takich, które mogłyby, co by mogło zaszkodzić, bo jestem tego świadomy. O czym chciałem powiedzieć? Powiedzieć, moi drodzy, bardzo ważną kwestię, że Salwador, pomimo że jest najmniejszym krajem i najbardziej zaludnionym w Ameryce Łacińskiej, to obraca jaką gotówką? Moi drodzy, obraca dolarem amerykańskim. Jedziemy do kraju nietypowego, który się rozwija i którego walutą jest Dolce Gabbana. Śmieszne to, że mają dolara. Dzięki, Paweł, że ty mi przeszkadzasz. Kurde, ja tutaj prowadzę transmisję. Ty, odłączam się, bo na tej ziemi niczyjej zaraz mnie kropnął. Paweł. I co teraz? W Gwatemali nie było trzeba nic smarować, ale tutaj w Salwadorze będzie smarowane. Ja wam mówię. Bezwizowy ruch, bezwizowy. A i tak trzeba smarować. Co to jest za życie? Kierowniku. Patronite'a odwiedźcie kierownika i wrzućcie tam 10 zł. To wtedy będzie czym smarować. Kurczę, już się przestraszyłem, że przeszedłem checkpoint z Salwadoru. W sensie, przestraszyłem się, no bo to chodzi o to, że ogólnie mógłbym pojechać bez tych pieczątek, bez tego wszystkiego, bez tych wiz. Tylko że później jak na przykład zatrzyma was jakiś tam, wiecie, Geppetto, no to jest dopiero problem wytłumaczyć dla Geppetta, że kurczę, ominąłeś granicę i no nie wziąłeś pieczątki.
no wtedy się robią kłopoty, no, bez takiego małego stempla w paszporcie. Ale się okazuje, że ta granica, w sensie ten checkpoint jest ponad kilometr. A tutaj na tej ziemi niczej oni sobie tak po prostu tutaj funkcjonują. Kawiarenki, nie kawiarenki. Wypiłbym sobie ten tak zwany napój narodowy Ameryki Łacińskiej, czyli wodę podsłodzoną o kolorze brązowo-czarnym, pretendującym do czarnego. Patrzcie, jaki tutaj transport idzie. Ogrom. Idziemy do kraju, który jeszcze nie do niedawna miał łatkę jednego z bardziej niebezpiecznych w Ameryce Łacińskiej. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I co więcej, Haneczka, kiedy była tutaj z koleżankami, z Martyną i z Agnieszką, serdecznie dziewczyny pozdrawiam, zrezygnowały z wizyty w Salwadorze. Był to rok 2019. Zrezygnowały ze względu na to, że Salwador może się pochwalić też niechlubną opinią porywania kobiet, no i grabienia kobiet. No więc zrezygnowały. Ja jako obywatel świata jadę to sprawdzić. Proszę zobaczyć, jaki most będzie wybudowany. Może w następnym roku. To nic innego jak rzeka Rio Paz. Paz w sumie, Rio to rzeka, a Paz to nazwa. Znając życie, Chińczycy budują. Jakie stosunki między Gwatemalą a Salwadorem? Bardzo dobre, moi drodzy. Co to jest, szefie? Jak ktoś zna hiszpański, niech przetłumaczy. Ja idę dalej. Dobre mają stosunki gospodarcze, ogólnie wymiana siły roboczej, wspólna walka z przestępczością. Dobrze sobie radzą tutaj. Trzymają się, wiecie, naprawdę dobrze. Nie to co na przykład Gwatemala i Belize, gdzie mają napięte stosunki ze względu na wciąż takie, powiedziałbym, niewyznaczone granice kraju. Odłączam się. Witam Państwa serdecznie w Salwadorze. Moi drodzy, ja nie wiem co się dzieje na świecie, ale przekraczanie granicy jest jakaś abstrakcja. Zajęło mi to 4 minuty, 5. Kompletnie po prostu tak szybko, że aż ciężko to jest w ogóle opisać. Jaka kultura. Zero smarowania w Salwadorze. Zero smarowania po stronie gwatemalskiej. Ja pierdzielę, dziwota, zdziwienie niesamowite. No, gracias amigo. A teraz trzeba schować paszport, żeby nikt nie gwiznął, bo jak ktoś gwizdnie, no to będzie lipa. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Wyciągam dolary, żeby płacić z dolarami tutaj w Salwadorze. Ale żeby było ciekawiej, nie tylko dolarami można płacić w Salwadorze, ale również legalnie, kryptowalutą, bitcoinem. Ciekaw jestem, jak będzie, moi drodzy, z uczciwością Salwadorczyków. Zasada jest prosta i niektórym dobrze znana. Jak przekraczamy granicę, to się ewakuujemy jak najszybciej. Hola amigos! To się ewakuujemy jak najszybciej, ze względu nie na to, że jest niebezpiecznie, tylko ze względu na to, że po prostu na granicy jest najzwyczajniej w świecie drożej. Pierwsza flaga Salwadoru, którą napotkaliśmy, i ja muszę wam wytłumaczyć symbolikę, bo symbolika jest. Górny pasek niebieski, jak widzicie, ogólnie są dwa, ale ten górny to symbolizuje Ocean Spokojny, który graniczy z Ameryką Środkową, a także dążenie do jedności i harmonii. Pasek biały symbolizuje czystość i dążenie do harmonii, do pokoju. Nawiązuje do Morza Karaibskiego i symbolizuje pokój i nadzieję. Idę. Hasta la vista, amigos! Biorąc pod uwagę, że mieszka tutaj 6,5 miliona ludzi, można powiedzieć, że jest to dużo, ponieważ powierzchnia kraju to jest jakieś 21 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tylko 21, ponieważ, moi drodzy, nasz kraj, kochana Polska, ma 312 tysięcy metrów, nie metrów, kilometrów kwadratowych. Więc zobaczcie, 312 a 21. No tu ogromna różnica. Oczywiście tysięcy. Szanowni Państwo, zobaczcie, jaki piękny krajobraz. Na pierwszym planie wyżynny, na drugim planie taki, powiedziałbym, krajobraz przedgórski.
Jeśli chcesz ocenić, czy w danym kraju jest dużo turystów, to musisz wziąć pod uwagę tak zwany współczynnik dzieci. Dzieci wyznaczają, bo jeżeli dzieci za tobą krzyczą "Hola amigos, ¿cómo estás?", dzieci za tobą krzyczą, to znaczy, że jest bardzo mało turystów, bo są podekscytowane, nie wiedzą dlaczego jesteś tutaj. A jeżeli nie krzyczą tak jak w Gwatemali, czy w Belize, czy w Meksyku, no to znaczy, że tam jest dużo turystów. Moi drodzy, jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ogólnie ludzi można podzielić względem Salwadoru na dwie grupy. Ludzi, którzy są obstrani totalnie z Salwadorem i ludzi, którzy mówią, że Salwador to jest zarąbisty kraj do podróży i jest naprawdę kozak. Po stronie salwadorskiej nie ma aż tak dużo ciężarówek jak po stronie gwatemalskiej. Dlaczego? Bo po gwatemalskiej taniej. Coś słabo idzie autostop tutaj na początku w Salwadorze. Trzymajcie kciuki, żeby lepiej szło, bo to nie jest dobry znak. Atakujemy tego pana. Mexico Logistico. I mamy złapane. Życie jak w Madrycie. Hola amigo. Z Danielem jadę. Daniel mnie zabrał tą ciężarówką, którą przed chwilką widzieliście. Powiem wam, że przy samej granicy nie jest tak łatwo złapać stopa. Może to wiązać się z jakimś takim strachem, że ktoś może coś, jakieś cukierki szmugluje, bądź jakieś żelki. Ale tak bardzo przyjemnie. Kolega Daniel jest z Gwatemali, mój koleżka. Trochę tutaj po hiszpańsku. I jedziemy. Daniel się zgodził na 50 km, żebym z nim podjechał, więc bardzo się cieszę, bo tam zatrzymamy się na plaży. Pierwsze miasteczko i już widać na pierwszy rzut oka, że ceny są znacząco wyższe niż w Gwatemali. Po czym tak mówię? Ponieważ niekiedy widać tabliczki z jedzeniem i na przykład, nie wiem, kilka łódek kurczaka 40 zł. W Gwatemali było taniej, no ale takie życie. Każdy kraj charakteryzuje się innym ekonomicznym statusem. Zobaczcie też ceny paliwa 3,65, ale to później rozkminimy. Mój ziomek nie odpuszcza żadnej młodej dziewczynie na ulicy i za każdym razem, moi drodzy, trąbi na dziewczyny. Danielo pojechał, a my tutaj mamy rozwidlenie, moi drodzy. Albo w lewo, albo w prawo. Pitaja, smoczy owoc. Sorry, seniorita. O, seniorita. Mało się zdarza, że seniority są tego pokroju tutaj w Salwadorze czy w Gwatemali. W sensie przeważnie są bardzo zdrowe. Pitaja, smoczy owoc, powszechnie uprawiany tutaj w Salwadorze. Tani? Nie powiedziałbym. 10 zł za taką kulę. I zobaczcie jaki kolor intensywny. Dużo witamin! No do kitu, tyle tych ciężarówek jeździ. Zjem i idę dalej. 3 czariny salwadorskie prawie mi sandała zjadły. Kurde, wyskoczyły z nienacka tutaj z prawej strony. Się wystraszyłem jak nie wiadomo co. Trzeba uważać. Jedziemy teraz prosto na Pacyfik. Tam jest ocean spokojny, moi drodzy, żebyśmy mogli sobie chlupnąć
że tak powiem, wskoczyć do wody i trochę się schłodzić. Zobaczmy, jak działa autostop w Salwadorze na 3 km teraz. 3 km do miasta. 2 gałki lodu. 5,50 dolca. Czujecie to? 2 gałki lodów. Ciężko. Jestem ciekaw cen w supermarkecie. Naprawdę. Jak to tak wygląda, to ja długo tutaj nie zabawię. Salwador się zachciało. Chciałem pokazać wam paradę pogrzebową. Tutaj właśnie w Salwadorze. Ludzie tak na samochodach na pacy stoją i jadą w takim kordonie. Ile żyje? Chyba pierwszy raz teraz pani jak wysiadła, mówi, czy zdjęcie może ze mną zrobić. Zrobiliśmy. I słuchajcie, błogosławieństwo mi dała. 3 razy błogosławieństwo, czujecie to? Tak mi na głowę, w ogóle tutaj tego, błogosławieństwo, wszystko ten. Powiem wam, że no, z tym to się jeszcze nie spotkałem. Szaleństwo. Ole. To jest entrada, wejście na plażę. Ruchu turystycznego dużego nie ma. I niestety, moi drodzy, co wam powiem, w hotelu tutaj obok nie ma w ogóle miejsc, wszystko zajęte. Proszę bardzo. Taka plaża, ja pierdzielę, jaka zasyfiona, ty. Widzicie to co ja? To nie jest taka la playa jak na Bałtyku. Tutaj może coś będzie troszkę lepiej. Ocean spokojny, moi drodzy. Witam was serdecznie. Ogólnie to miało wyglądać zupełnie inaczej. Ja tu miałem mieć taką plażę, na której mógłbym się pokąpać i ogólnie postawić namiot. A tu jednak nie. Jesteśmy w mieście portowym, które w Salwadorze tutaj odgrywa kluczową rolę. Zobaczcie, jakie fale tutaj. Tam może można by było się trochę pokąpać. Tutaj gównem daje. Śmierdzi jak nie wiem co. Kabel elektryczny. A jednostka, ja już z nią miałem styczność i w Bangladeszu przewozi gaz ciekły LNG. Ktoś się zapyta, kierowniku, ale po co to tutaj? Z prostej przyczyny, moi drodzy. Źródło energetyczne, czyli zaopatrzenie kraju w źródła energetyczne. Nic innego. Paliwo. Paliwo, jeszcze raz paliwo, za pomocą którego możemy wytworzyć energię. Słuchajcie, kamerę zostawiłem tam na stoliku. Nie pamiętam już, kiedy zostawiłem kamerę. Ja pierdzielę, ale się wystraszyłem. O kurde. Jak tam wpadłem, to babka z dzieckiem się tak wystraszyły, bo wleciałem na pełnym sandale. O, ja cię kręcę. Nie róbcie tego. W Salwadorze, czy to w Gwatemali, funkcjonują takie komórki jak policja, to jest cywilna, ale jak policja turystyczna. W tych bardziej turystycznych miejscach, żeby turyści mogli się czuć bardziej bezpiecznie. Powiem wam, że tak. Noclegu nie ma. Noclegu nie mam. O nie, czariny. Czarinka, taka mała, najgorsza. Proszę bardzo, taka jest najgorsza. Ta najmniejsza, najgorsza. Hola, seniora. Powiem wam, że taka chiquita to jest przekichana. Chciałem tylko powiedzieć, że noclegu nie mamy. Nic nowego na kanale. Kurczę, ale chciałem wskoczyć do oceanu. A ten ocean wygląda jakoś tak dziwnie. No idę jeszcze przypatrzę się na jedną plażę, na inną plażę. Może coś z tego wyjdzie. Powiem wam, że tutaj jest więcej czarków na metr kwadratowy niż się spodziewałem. Jakiś hotelik namierzyłem. Czy nie ma czarków? Najpierw się rozejrzyj głęboko, czy nie ma czarków. Teraz zajdziemy. Jak już wiesz, że jest w miarę bezpiecznie, jest jeden pulpet
no to można zapytać o ceny. Nie uwierzycie mi na słowo. 200 zł. Nocleg. Nocleg tutaj. Bez czarka żadnego. Bez żadnej protekcji, że tak to określę. Powiem wam, że no zastrzeliło mnie i to mocno. Koleżka tutaj po lewej odpoczywa. Ale szok. Co to w ogóle za cena? Szefie. Tak ogólnie właśnie wyglądają obskurnie te wszystkie miejscowości nadmorskie, nadoceaniczne, kiedy no ruch turystyczny jest bardzo mały, ale nawet jeżeli mamy ruch turystyczny wysoki, buenos dias guys, no to niestety tutaj tak się nie kręci dużo, no. Bo to jest bardziej, powiedziałbym, to jest bardziej portowe dla właśnie statków, kontenerów, dla czarków, śmierdziuchów jednych. Tak wygląda plaża, moi drodzy. Nie ściemniajcie, że jest brudno. W Bangladeszu nie byliście. Słuchajcie, mogło być znacząco gorzej. Zobaczcie, jaki piasek czarny. Jest czarek. Ten to by jakby sandała dorwał, to chyba by połknął. Czarek albinos. Od opony po buta można znaleźć, po słuchawki bezprzewodowe. Słuchajcie, jeżeli czegoś potrzebujecie, to tutaj polecam przyjechać. Powiem wam, że tak kosmicznie to wygląda. Noclegu nie mam, nic mi nie pozostało lepszego jak zamoczyć stópki chociaż. Jak ta szefowa tam po lewej. Ocean spokojny! Woo! Na wakacjach. Tak wyglądają, moi kochani, wakacje. I robota przy okazji. Salwador ma przez cały rok najlepsze fale do surfowania. W tamtą stronę. Bardziej na południe. Miejscowość El Tunco i La Libertada, coś takiego. Jak ktoś lubi surfować, to Salwador idealny. Proszę zobaczyć, młody, może z 5 lat, ryby przyszedł łapać. Nieźle. Muszę na plecach mieć czujną, baczną uwagę, bo jak mi skleją plecak, to będzie bieda. Jest jedna rzecz, dla której czarek jest. Charita salwadorska. Słuchajcie, dawno nie byłem w tak przygnębiającej miejscowości jak Acayutla w Salwadorze. Naprawdę. Jakoś tutaj jest tak na pograniczu jakiejś takiej radości z życia. To moje wyobrażenie salwadorskiej plaży prysło dosłownie w 5 minut, jak tam byłem. Moje wyobrażenie było zupełnie inne. I ten idealiczny plan postawienia namiotu tam na tej plaży prysł razem z tą plażą, z tym wyobrażeniem o tej plaży. Powiem wam tak, nie mogę zrozumieć, dlaczego są tak zaporowe ceny za takie speluny. 50 dolców, 60, 70. Nie rozumiem. Okej, 15. 15 okej za spelunę. No 50, 60, no to okej za pokój z klimatyzacją i żeby łazienka w środku była. To jest takie akceptowalne tutaj. Ale jak jest speluna, to bez przesady. O, z naszych podatków w Salwadorze wybudowali tutaj miejsce, taki park z boiskiem. Ty, tak jakby pod napięciem było? Mam nadzieję, że nie pod napięciem. Boisko i takie miejsce relaksu. Elektrycy mieliby co robić. Słabiej niż w Indiach, czy w Pakistanie, czy w Bangladeszu. Ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj tak zwany okres pory deszczowej i ilość opadów, które tutaj nawiedzają torze miasto, to tego typu zabezpieczenia na pewno nie są dobre. Szanowni Państwo, będziemy kończyć, ponieważ czas antenowy się kończy i trzeba sandałować dalej. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą uwagę i wspólną podróż. Tu światła są, co tu się w ogóle dzieje teraz? Kto ma pierwszeństwo?
Ja mam zawsze pierwszeństwo, ale w Salwadorze może niekoniecznie. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, życzę zdrówka, pamiętajcie o łapeczce, komentarzu i rzecz jasna podaniu odcinka dalej, bo to bardzo, bardzo ważna sprawa. Chylę czoło i co? I pozdrawiam Was serdecznie.